Witam serdecznie, kłania się firma Malmet. Chcieliśmy Państwu przygotować jeden z wielu modeli nowych dmuchiwarek do światłowodów. Są to maszyny już mocno zaawansowane technologicznie. Są to maszyny, które umożliwiają pracę bardzo łatwą, prostą w obsłudze ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień. Głównie chodzi o operatorów, aby umożliwić im pracę, czyli dać im tą pracę w sposób lżejszy, dokładniejszy, aby oni mieli większy wpływ na proces dmuchiwania światłowodów, mieli większy wpływ taki, że kontrolują ten proces. I właśnie o to nam chodziło przez cały 2019 rok. Prowadziliśmy badania, wprowadzaliśmy nowości w tych maszynach, żeśmy je testowali i powstały najnowsze modele z serii Mach 4, Mach 4 Universal i tak zwana maszyna Max Pakiet, która wdmuchuje nie tylko światłowody, ale także wdmuchuje pakiety rur w rury. Jedną z nich jest teraz przedstawiana maszyna Mach 4 w wersji takiej bardzo mocno zaawansowanej, czyli, że tak powiem, ona ma w sobie i automatykę, i posiada także rejestrację wszystkich parametrów pracy w danym momencie tworzenia procesu, jakim jest dmuchiwanie światłowodów. Tak naprawdę operator przy obsłudze tej maszyny ma, że tak powiem, dwa pokrętła do dyspozycji. Jedno z nich to jest prędkość dmuchiwania, drugie to jest pokrętło, które daje nośność w głowicy, nośność w turniku światłowodu. Także cała reszta jest tak naprawdę poprzez stworzone przez naszą firmę i nie tylko, bo nad tym pracował sztab ludzi, żeby coś w ogóle takiego powstało, bo nie jesteśmy firmą taką, która kupuje coś gotowego od kogoś, tak jak robi to szereg ludzi na rynku, tylko my zawsze dążymy do swoich wyrobów i powstał taki specjalny sterownik, tak zwany inteligentny, można powiedzieć, który obsługuje tą maszynę i cały proces. Są różnego rodzaju możliwości sterowania. Jest proces manualny, jest proces automatyczny. W procesie automatycznym możemy wprowadzać różnego rodzaju limity, zarówno odległości, jak i siły nacisku na kabel, co jest praktycznie najważniejszym parametrem, jeśli chodzi o wprowadzenie światłowodu, by go nie uszkodzić, nie zniszczyć, czy nie wprowadzać go zbyt dużą siłą. W oparciu na karty katalogowe danego producenta kabla światłowodowego możemy wprowadzić w maszynę siłę nacisku na kabel i maszyna będzie ten cały proces kontrolowała. Co to znaczy? To znaczy, że będzie brała pomiar na kablu i dobierała siłę w zależności od potrzeby występującej na trasie i sama regulowała tym. I będzie pilnowała przede wszystkim, żeby tej siły zadaną przez operatora nie przekroczyć. Jeżeli będzie chciała przekroczyć tą siłę, bo na trasie będą występowały siły na przykład większe, jak są zadane, to cały proces maszyna zatrzyma i nic złego z kablem się nie wydarzy. Maszyna jest wyposażona także w coś takiego jak GPS, czyli punkt umieszczenia maszyny na mapie. Można sprawdzić na mapie, w jakim miejscu ona się znajduje i co ona, gdzie, jaką trasę odbywa w danej chwili pracy. Są 3 języki, powiedzmy takie podstawowe. Jest nasz
język polski, angielski, niemiecki. Można wszystkie zapisy rejestrować w maszynie lub nie. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, jeżeli ktoś się zdeklaruje na zakup maszyny powiedzmy z rejestracją, to nawet jeżeli klient nie życzy sobie wydruków z pracy, czy z trasy, czy z danego odcinka, powinniśmy ten raport wydrukować z tego tylko względu, że w razie jakiejkolwiek reklamacji czy nieprawidłowości zgłoszonej przez firmę, której żeśmy świadczyli usługi, mamy dokument, który pokazuje każdy krok, każdy metr, każde ciśnienie, każdą siłę w danym momencie występującą podczas tej pracy. Operator wydrukuje sobie coś takiego i da swojemu szefowi do akty, żeby to schował. Zawsze mają dokument, że praca została wykonana w sposób właściwy. Operator decyduje, czy może sobie wybrać tryb ręczny i pracować w trybie ręcznym i, że tak powiem, ręcznie operować maszyną za pomocą sterownika i ekranu dotykowego, lub może ustawić parametry i maszynę wprowadzić w tryb auto, czyli tryb automatyczny, który powoduje pracę całkowicie w trybie automatycznej. Oczywiście każdy operator, jak wiecie, bo to są trudne warunki, ta maszyna może wygląda dziwnie, bo wygląda jakby miała pracować w jakimś laboratorium albo w jakichś sterylnych warunkach pracy, natomiast ona jest przeznaczona naprawdę na warunki ciężkie, zewnętrzne, gdzie są różnego rodzaju warunki pogodowe. Do wykresów wszystkich są potrzebne takie odczyty jak na przykład data, godzina, temperatura zewnętrzna otoczenia, wilgotność powietrza, czy nawet ciśnienie powietrza, bo to wszystko ma wpływ na wdmuchiwanie światłowodów. I wszystkie te czynniki możemy sobie odczytać, one automatycznie są zapisywane przy tworzeniu raportów. Oczywiście każdy operator może pracować w rękawiczkach, on może mieć ręce brudne, mokre i tak dalej. Żeśmy starali się to przewidzieć, dlatego też cały proces ustawiania maszyny czy wprowadzania różnych zmian danych może odbywać się za pomocą takiego długopisu z gumką, który załatwia sprawę. Nie trzeba po prostu męczyć się czy ściągać rękawice w czasie pracy. Maszyny te sprawdzają się zarówno w Polsce, jak i powiedzmy w Szkocji, w Anglii, ale również w takich warunkach atmosferycznych, jak panują w Afryce, typu Nambii, czy Arabia Saudyjska, Egipt i tym podobne państwa. Chciałem Państwu w skrócie opowiedzieć, jak odbywa praca na takiej maszynie do wdmuchiwania światłowodów na dzień dzisiejszy. Odbywa się to w taki sposób, że nie robimy nic w ciemno, ani nic na wyczucie, tylko robimy to w sposób taki, jaki pozwala nam producent, że tak powiem, światłowodów. Każdy kabel światłowodowy posiada kartę katalogową i w tej karcie katalogowej jest napisana średnica tego kabla, w jakim on się oplocie znajduje, jakie on ma żele, jakie on ma usztywnienia w środku, z jaką siłą można go podawać, żeby go nie uszkodzić i tak dalej, i tak dalej. I operator, mając taką kartę katalogową danego producenta kabla, może sobie wprowadzić, że tak powiem, za pomocą tej karty katalogowej mamy do czynienia w tej chwili z kablem Fi6, tak? I sobie tutaj sprawdzam, 550 N to jest siła maksymalna, którą może zadziałać na taki kabel.
Operator powinien nie patrzeć na to, na te maksymalne obciążenia tego kabla, tylko powinien sobie wprowadzić w tych limitach, powiedzmy, nie 550 newtonów, tylko przykładowo powinien sobie wpisać dla bezpieczeństwa 300 newtonów. Żebyśmy nie pracowali zawsze na tej mocy maksymalnej, bo nie jest nam to potrzebne. Jeżeli wprowadzimy ten limit siły wprowadzimy teraz te 300 newtonów, ok, i limit odległości na razie zlikwidujemy, niech jest 0, bo nie znam długości trasy i nie wiem, kiedy ona ma mi wyłączyć maszyna. Przechodząc w tryb auto, startując od, powiedzmy, ustawienia około 100 newtonów, maszyna mi się pyta, czy zawór prędkości jest zamknięty. Ja to potwierdzam i już mogę w tej chwili wdmuchiwać ten światłowód i zaczniemy to robić. Po konfiguracji z telefonem, tabletem czy jakimś innym sprzętem, który po prostu potrafi się połączyć z naszą maszyną, operator w trakcie procesu wdmuchiwania może obserwować na wykresie online, co się dzieje w danym momencie na trasie. I to jest dla niego stworzony specjalny wykres, który może sobie obserwować. Natomiast w późniejszym etapie, po zrobieniu trasy, ma bardziej konkretny jeszcze do wykorzystania zarówno dla siebie, dla swojej firmy, jak i dla firmy, która zleca usługę, wykres, który będzie pokazywał wszystkie parametry, z którymi operator i maszyna pracowała i zachowywała się. Także jest to bardzo fajna informacja, nie tylko dla operatora, ale później dla ludzi, którzy albo odbierają tą trasę, albo chcą sobie zachować w archiwum dokumentację związaną z dmuchiwaniem tej trasy. I teraz będziemy pokazywać, jak to się odbywa. Maszyna jest ustawiona, tak jak było pokazane wcześniej, na odpowiednie parametry. Operator pierwsze metry wprowadza światłowód bez powiedzmy noszenia, bo nie ma sensu pierwsze 20 metrów. Później po jakimś czasie odkręca dopiero noszenie w głowicy i możemy przyspieszać. W tej chwili mamy 30 metrów na minutę. Podając noszenie większe, możemy, powiedzmy, zwiększać prędkość 37. Wszystko jest widoczne oczywiście zaraz na ekranie. Żadna siła nam nie przyrasta. Mamy widoczny limit 300 newtonów. Możemy jeszcze przyspieszyć. Limit wzrasta. I teraz celowo Państwu pokazaliśmy, że jeżeli jest jakaś przeszkoda na trasie, bo my żeśmy ją stworzyli celowo, siła w newtonach była zadana do 300 newtonów i została przerwana technologia wdmuchiwania, żeby nie zrobić krzywdy kablowi. Wyskoczył nam, że tak powiem, informacja, że przekroczona siła w limitach została przekroczona, czyli był zadany limit 300 newtonów, a maszyna chciała dać więcej jak 300 newtonów i proces został zatrzymany.
Teraz trzeba sprawdzić, co było przyczyną, bo my byliśmy na połowie etapu w zależności od rodzaju tego światłowodu i możemy tą siłę zwiększyć wprowadzania. Natomiast jest to pokazane po to, aby było widać, że maszyna kontroluje naszą pracę i kontroluje nasze ruchy i kontroluje przede wszystkim siłę, z jaką wdmuchujemy światłowód. No i tak jak żeśmy Państwu zaprezentowali na tym głównym wykresie, który może być wydrukowany w PDF-ie dla klienta czy dla osoby, która tworzy tam powiedzmy dane z danej pracy. Widzieliśmy, że siła została przekroczona w newtonach, zadana 300 newtonów na 50 metrze. Zrobiliśmy to celowo i specjalnie, żeby Państwu to zademonstrować i pokazać, jak to się odbywa i w jaki sposób można to kontrolować. Kolejnym etapem operatora jest wejście powiedzmy sobie w menu, wybranie sobie listy tras, wejście powiedzmy w tą trasę, którą żeśmy przed chwilą robili. No i tu są ankiety do wypełnienia, które mówią o wszystkich danych, zarówno jeśli chodzi o kabel, o jego średnicę, o ilości włókien, o wtórnik, średnicę wtórnika, czy kabel był wprowadzany z bębna, czy był tak zwane przepętlany, czy był podawany z karuzeli i tak dalej, jaki stosowaliśmy kompresor, jakim ciśnieniem, jego marka, typ, czy miał chłodnicę końcową z separatorem, czy nie miał. Wszystko operator tutaj sobie za pomocą tej przeglądarki internetowej wypełnia i na dole ma wykres z pracy, która praca została przeprowadzona przez niego. Ma wszystkie odczyty warunków atmosferycznych i może sobie ten wykres zapisać w PDF-ie i wydrukować.